I witam Cię gorąco w kolejnym odcinku, bardziej programie wróżenia z fusów. I tutaj powrócimy do tej serii tylko dlatego, że interesują mnie statystyki, te, które przedstawia Benjamin Cohen. I dlaczego te statystyki są dzisiaj bardzo ważne do tego, co może się zdarzyć z rynkiem krypto czy bitcoina, bo wiemy, jak jest skorelowany ostatnio rynek S&P 500 do bitcoina i tutaj dlatego będziemy sprawdzać również to, czyli bezrobocie, rynek, czy on może nam coś podpowiedzieć. To właśnie S&P 500, o tym mówi Benjamin Cohen w ostatnim odcinku i to sobie sprawdzimy. By the way, sorry za wczorajsze problemy techniczne, o nich opowiem w Dzień dobry krypto, bo mieliście troszeczkę za dużo sopranów pewnie w pierwszej części ostatniego odcinka, ale wrócimy do tego. Tutaj, dlaczego wracamy do analizy technicznej? Analiza techniczna pomoże nam historycznie zrozumieć również, co się działo, jeżeli bezrobocie wzrastało, na przykład w Stanach Zjednoczonych. I tutaj to jest bardzo ważne, bo zaczęliśmy zauważać w ostatnich odcinkach Dzień dobry krypto, że to się właśnie dzieje. I tutaj chciałbym to przetłumaczyć, żebyście wiedzieli, na czym tutaj stoimy. I dla tych, którzy nie wiedzą, jak tłumaczymy w analizie technicznej, bo jest parę nowych osób, to w szacunku dla tych, którzy prowadzą, ja zawsze tłumaczyłem te audycje i opisanie takiego filmu, obranie je w napisy, to przynajmniej jest godzinka czasu. Jeżeli chodzi o tą audycję, ja ją tworzę w 20 minut i mamy po problemie. Tutaj, jeżeli ktoś zna angielski, to zapraszam na oryginał i wtedy nie musicie nawet słuchać tego, co tutaj będzie dopowiedziane. Ale wracając do tematu, zacznijmy od tego bezrobocia. Co to może oznaczać, tak? Także mamy 10 minut, pewnie 20 minut zapniemy audycję i jeszcze powrócimy do dwóch baniek, które tutaj porównuję w kolejnym filmie z 2000 roku i tą najsroższą chyba do tego czasu z 1920 któregoś roku, o ile dobrze pamiętam, że sobie porównamy, gdzie jesteśmy dzisiaj z S&P 500 do tego, gdzie możemy być. To jest bardzo ciekawe, że ta korelacja w ostatnim czasie daje nam bardzo dobre pole popisu do tego, żeby nauczyć się również rynku finansowego. I to jest ciekawe, bo nie musimy tutaj mówić, czy wzrośnie, czy spadnie, tylko patrzymy sobie historycznie na dane, fakty i możemy gdzieś tam wywnioskować, czy coś się spina, czy coś się nie spina. Więc to jest bardzo ciekawe i ci, którzy nawet nie myśleli o tym, że wchodzą w krypto, a dzisiaj się uczą na temat rynków, tylko dlatego, że jesteśmy tak skorelowani, jest to bardzo ważne, a to może być tylko plusem dla Was na przyszłość, jeżeli będziecie chcieli spróbować rynków finansowych. Okay, the unemployment rate is currently sitting at 3.7%. Jeżeli chodzi o bezrobocie, w tym momencie mamy 3,7%. If you look at when unemployment really starts to go up, Jeżeli widzimy kiedy, albo sprawdzimy kiedy tak naprawdę bezrobocie wzrasta, arguably that's where recessions are declared. to wtedy mamy tak naprawdę zadeklarowaną recesję. Now, historically, you could say that it's 2 consecutive quarters of negative GDP. Historycznie, jeżeli mamy negatywne GPT przez dwa kwartały w roku, And jeden po drugim, honestly, that lines up fairly well. But if you go look at 2 consecutive quarters of negative GDP, when it actually happens, jeżeli sobie sprawdzimy, gdzie one się wydarzyły teraz, you can see that it also tends to correspond to a recession. albo historycznie, najczęściej one korespondują do recesji. It hasn't this time, but the interesting thing this time is that the unemployment rate has not gone up yet. Tym razem to się nie wydarzyło, bo wiemy, że właśnie to bezrobocie jeszcze nie doskwierało nam parę miesięcy temu. Może teraz mam tego początki. Ja już mówiłem o tym, że wiecie, grypa przyszła, można było statystyki nabijać na grypę. Teraz grypa poszła, można statystyki nabijać na employment, tak? Także ci ludzie, którzy wracali, dołączyli do statystyk, że tutaj się nic nie zmieniło. Którzy wracali do prac, tak? W ostatnich dobrych miesiącach. So we're watching this right here, and you can see once the unemployment rate really starts to go up, I w momencie, kiedy właśnie to bezrobocie zaczyna wzrastać, that's when a recession is declared. to jest wtedy, kiedy recesja tak naprawdę, tego używałem dzisiaj oficjalnie, wchodzi w życie. The reason why that's important is because the stock market usually bottoms some. Dlaczego to jest ważne? Bo właśnie gdzieś, jeżeli chodzi o giełdę S&P 500, teraz możemy dołączyć do tego krypto, ma okolice tego najniższego dołka Time during the recession. wtedy podczas tej recesji, oczywiście tego największego bezrobocia. During an actual recession. Tej prawdziwej recesji, nie tylko tych 2 kwartałów, ale również kiedy wzrasta bezrobocie. So again, we're trying to be as objective as possible here. We understand the reasons for saying we're in a recession versus not,
I'm just showing on this chart the unemployment rate. I właśnie pokazuję wam na tym wykresie, że It really is a good precursor into właśnie to bezrobocie jest bardzo dobrym prekursorem do tego, saying that we're in a real recession, że wtedy jesteśmy w tej prawdziwej, w cudzysłowie, recesji. and that usually the stock market bottoms within that recession. I wtedy właśnie ten również stock market, czyli giełda, również ma najniższe rejony w tym okresie. Throughout all of these recessions on this chart, going back to the 1940s, Przez te wszystkie lata, nawet wracając do 1940 roku, with the exception of the 2000 to 2002 bear market. tylko jedyny tutaj problem, w którym to się nie wydarzyło, to był 2000 rok. Bańka.comów, ciekawe. Now, why is that important? Well, the Dlaczego to jest ważne? decrease in job openings is sort of a sign Jeżeli mamy mniej prac, albo dostępnych ofert prac, that czy pracy, unemployment rate is likely going to start going up. wtedy widzimy, że no po prostu bezrobocie wzrasta, tak? If there are fewer job openings, Jeżeli mamy mniej ich, then there's going to be fewer and fewer people wtedy będzie mniej ludzi, that can get jobs because którzy mogą dostać pracę, there just aren't as many options available. bo nie ma tyle opcji dostępnych. Therefore, there'll be probably increased competition, and we slowly go from an employee's job market to an employer's job market. Wtedy idziemy troszeczkę od pracodawcy do pracowników, jeżeli chodzi o ten rynek pracy. If you think back to say 2021 and even current times, it has been an employee's job market. I jeżeli sobie spojrzymy na 2021 i nawet do tych ostatnich miesięcy, przecież to był bardzo dobry okres dla pracowników. If you have skills that an employer really wants, I mean, Jeżeli miałeś umiejętności, których pracownik miał je, no to miałeś robotę gwarantowaną. Nawet ktoś tutaj dodał, nadworny hejter, pozdrawiamy, mówi, że w Anglii do dzisiaj 2000 z buta dostajecie, jeżeli pracujecie w hurtowni. Także tam się nic nie zmieniło. Dajcie znać, bo tak jak mówiłem, w Anglii mieszkałem 17 lat, teraz już Stany Zjednoczone. You've had a lot of leverage, and especially in the tech space last year. But as market conditions tighten up, ale w momencie, kiedy cały market już tutaj pomału zaczyna gorączkować i zacieśniać się, and as the Fed continues to remain hawkish, i Fed jest też troszeczkę takim jaszczębiem, czy orłem, który wali tutaj swoimi zasadami, it slowly goes away from that. i pomału idzie od tego. Ja to zauważam już tutaj w Stanach Zjednoczonych. Wyobraźcie sobie, że już wiele firm w tym momencie zamknęło nowe oferty pracy, czekają do lutego, co się wydarzy, więc to jest potwierdzone na przynajmniej paru firmach, z którymi miałem styczność współpracować. Because companies are not as profitable, okay? Dlatego, że firmy w tym momencie nie są aż tak rentowne. So they're going to be a little bit stingier with who they hire. Dlatego będą troszeczkę bardziej wymagający. Tutaj może się coś wydarzyć. Może ostatnich 5 zawodników czy pracowników zwolnimy, bo akurat coś się dzieje, a tutaj papiery się nie zgadzały. They may even lay off some people. But you can see that most recently job openings have started to fall quite quickly. I dlatego my to zauważyliśmy od razu, dzień przed newsami, w Dzień Dobry Krypto chyba wiecie o tym, gdzie pomału zaczynają te oferty pracy znikać. However, the unemployment rate has not really gone up that much just yet. Although Ale widzimy, że to bezrobocie jeszcze tak nie wzrosło w tym momencie, aż tak mocno. we are going to be getting new unemployment data relatively soon. Ale będziemy dostawać tą nową, albo nowe dane, które się pojawią wkrótce. Zobaczcie, tutaj jesteśmy dopiero na niecałej 4. Wcześniej byliśmy na 10, 8. Gdzie jest 2000? Tutaj było troszeczkę inaczej. So this is something that is worthwhile to follow. But then Dlaczego troszeczkę inaczej? Tam był rynek spekulacji. Rynek, który nie potrzebował pracowników, tylko tak naprawdę wielką bańkę, która się wtedy wydarzyła. I was wondering, are there any interesting correlations between job openings in certain markets and the stock market? And this is an interesting thing to look at. Dlatego teraz sprawdzimy sobie korelację pomiędzy S&P 500, a S&P 500 to jest również odwrotność dolara i jest również bardzo mocno S&P 500 czy Nasdaq skorelowany z Bitcoinem i krypto. Dlatego nas to interesuje. A między innymi uczycie się tego, jak wyglądała historia pod tym względem. This is the job openings. So total private job openings. Także tutaj mamy ilość nowych miejsc pracy, które się otworzyły. Now, what do you think this would look like if we were to overlay the S&P 500?
Jak myślicie, jakby to wyglądało, jeżeli byśmy nałożyli na to wykres S&P 500, giełdy? Kind of looks similar to it, does it not? Wygląda podobnie. I mean, if you look at this looks like the 2008, this looks like the financial crisis, To wygląda jak 2008, kiedy mieliśmy kryzys finansowy. right? This is the black swan in March of 2020. Tutaj mamy 2020, zanim jeszcze Federalna Rezerwa nie zaczęła drukować. Federalna Rezerwa Krypto również jeszcze nie zaczęła drukować. Why don't we just overlay it, okay? Dlaczego nie nałożymy te dwa wykresy? So what we're going to do is we're going to overlay the S&P 500 on a new price scale, and we'll also shift this to a log scale, because I think it's better to look at it on a log scale. Zmienimy na logarytmiczny. Look at this chart. Wow, right? Spójrzmy na ten wykres. Wow! I mean, that's a pretty interesting chart. To jest bardzo interesujący wykres. How closely the S&P 500 Jak bardzo blisko podąża S&P 500 za, można powiedzieć, zmniejszeniem się nowych ofert pracy. follows the number of total private job openings. I think it's worthwhile to take a look at just for Dlatego to jest ważne, żeby sprawdzić to statystycznie. a minute and to really digest it, to try to get an idea of what's going on. Now, how does this relate back to what we were previously talking about? I mean, you can see Dlaczego o tym mówimy? Jak to może być powiązane z tym wszystkim, o czym mówimy? that the stock market and the number of total private job openings, they track really closely. Widzimy, że tutaj bardzo blisko to podąża. So arguably, the stock market and the number of job openings, Dlatego giełda i ilość nowych ofert pracy, that you could say one tracks the other, or możemy powiedzieć, że jedna podąża za drugą, the other one tracks that one, or maybe they just sort of move in tandem. But czy poruszają się w tandemie. it sort of goes in line with the thinking I idzie to z tą myślą, that unemployment że bezrobocie hasn't really started going up yet. jeszcze nie wzrasta. Because it hasn't started going up yet, Dlatego, że jeszcze nie wzrosło, we have not entered into a recession nie weszliśmy oficjalnie do recesji, by this definition. jeżeli podążę za tą definicją. Because we have not entered into a recession, Dlatego, że jeżeli, albo jeśli jeszcze nie weszliśmy w tę recesję, the Fed has no reason to pivot. Now, Fed nie ma tutaj żadnego powodu do tego, żeby był pivot. Pivot, czyli chodzi o zmianę swojej narracji, czyli żeby, tak jak ostatnio UN prosi, żeby już nie zwiększali, można tu dodać tych 100%, to co widzimy tutaj, to jest ten dodatkowy zapalnik tego. I do know that the UN recently expressed interest to the Fed I dokładnie o tym mówi w tym samym momencie, akurat nie pamiętałem tego. that they would like to potentially slow down some of these rate hikes to get Do tego, żeby zmienić zdanie. more financial stability. But as of this time, the market is still saying there's a 62% chance of another 75 basis I point teraz, rate hike jeżeli in November. weźmiemy sobie Now, różne statystyki i co market myśli, to nadal 62% na to, że będzie tutaj nie zmieniał tej decyzji Fed. We are getting more inflation data. Jeżeli next dostaniemy więcej danych o inflacji, który będzie w przyszłym tygodniu, So I do think that will be somewhat telling. As of right now, we're looking at a 37.8% chance of a 50 basis point rate hike. także 37% opowiedziało się za 50. 50 to też będzie bardzo dobra, optymistyczna wizja, bo wtedy będziemy mieli, wiecie, spadek 7,5, wtedy też to rynki raczej przyjmą lepiej niż 7,5. 7,5 będzie, ciężkim orzechem do zgryzienia przez rynki. Hike and a 62.2% chance of a 75 basis point rate hike. And that hasn't really 62% na 75 punktów bazowych. changed a whole lot in the last few days. It's just sort of been around 60-40. Sometimes it gets closer to 50-50, and then other times it goes back up to Wszystko zależy od danych, daty i 70-30. But it's been mostly around 60-40 for quite a while. And you're likely not going to see it significantly change until unless something drastic happens by the Fed. I raczej nie zobaczymy tutaj zmiany, dopóki coś Fed nie zmieni. Fed na razie się nie wypowiedział sam, co będzie robił. Rynki zareagowały, same popchnęły narrację, że nic się nie dzieje do tej pory i okej, to jest bardzo dobre dla rynków, bo jeżeli mielibyśmy już tą narrację, byśmy spadli dużo niżej w tym momencie, więc to jest dobre, żeby spompować market na chwilę,
żeby potem troszeczkę wyżej upaść, jeżeli wiecie, o co mi chodzi, tak? Żeby nie było to tak drastyczne. Dlatego media mogą pompować teraz taką narrację, a niekoniecznie to może się wydarzyć. Until we get new inflation data. Usually Ale poczekajmy za tymi nowymi danymi, za inflacją. after we get inflation data, when the CPI report comes out, you'll see these Wtedy, kiedy CPI wejdzie tutaj i oczywiście Federalna Rezerwa wie to w dniu pierwszym, my będziemy wiedzieć tydzień później, ale w przyszłym tygodniu powinniśmy wiedzieć oficjalnie, co się wydarzy na inflacji, czy ona się zmniejsza, czy nie. Jeżeli nie, no to możemy mieć podejście do tego, żeby dalej zwiększać. probabilities shift quite quickly as investors really digest the new information. So, when you think about it, and you look at the number of total job openings, Jeżeli myślimy na ten temat i patrzymy na te nowe oferty pracy, if the Fed, right, they're trying to soften the labor market. jeżeli będą chcieli ocieplić, powiedzmy, pracę, która teraz spada niestety. Why? Because that will help bring inflation back down. Dlaczego? Bo wtedy to pozwoli również inflacji wrócić na odpowiednie tory. Right? I mean, Wiadomo, ktoś ma więcej pracy, idzie gdzieś wydać te pieniądze, które zarobi. Bezrobocie mówi o tym, że ani ktoś nie weźmie pożyczki, ani ktoś nie weźmie, nie wyjdzie po prostu do ludu i wyda tych pieniędzy. wage inflation is real, but also creating a tighter job market will help curb inflation. It's sort of, they've even said before that they are okay, I believe, with I nawet jeżeli będziemy mieć gorsze tutaj statystyki na rynku pracy, to wtedy to też będzie tworzyć tą inflację, dodawać punktów. with a certain levels of increase in the unemployment rate, because they recognize that will help get inflation back down, to provide, to basically put stricter monetary conditions on our economy. I wtedy mogą dodać kolejne te restrykcje monitorowania naszej ekonomii, które mogą być bardziej, wiecie, negatywne w stosunku do tego, żeby ten rynek był pompowany zamiast dodawania, powiedzmy, kolejnych stóp procentowych. So I look at this chart and I say, well, it tracks pretty closely, right? The Także jeżeli spojrzymy sobie na ten wykres, wygląda to bardzo bliskie. S&P tracks pretty closely with the number of total job openings in the private sector. The Fed is trying to soften the job market, meaning they're trying. Także Fed będzie chciał tu teraz zabezpieczyć ten rynek pracy, więc oni próbują, To get more and more job żeby więcej tych ofert pracy się pojawiło, openings to sort of shut down, right? This is what they're ultimately trying to do. Or at least it's a byproduct of what they're trying to do. If they could see a potential path to achieve what they're trying to achieve without affecting the unemployment rate, I'm sure that would be their preferred path. Jeżeli mogliby to zrobić bez tego, to po prostu to było perfekcyjne zagranie. I think they recognize that by raising interest rates into a slowing economy, Wiedzą o tym, że powiedzmy dodanie kolejnych stóp procentowych do tej ekonomii, którą mamy, the natural byproduct of that is that it will lead to a softening of labor market conditions, and they've talked about this many times. So, i o tym mówili już wiele razy. from a macro perspective, has anything changed in the stock market? Czy w makroperspektywie, czy coś się zmieniło na giełdzie? No. Nie za bardzo. Are we in a bear market rally? Czy jesteśmy teraz w bear markecie, czy bardziej wzrostowym bear markecie? More than likely, right? More than likely it's a bear market rally. Could we go put in a lower low eventually? Czyli mamy delikatne, powiedzmy, przejście w bycze tereny ostatnio, czyli mamy w bear markecie taki delikatny wzrost. Czy możemy iść niżej? There's a distinct possibility that Tak, oczywiście. could happen. Could we chop around the bottom for Czy możemy być na dołku przez miesiące? months? Because there's been so much money printed. Dlatego, że mieliśmy bardzo dużo ilości pieniądza wydrukowanego. Tutaj oczywiście tylko Federalna Rezerwa interesuje Benjiego. Could that happen? Yeah, there's a distinct possibility that could happen too. W krypto But I to think się it's nie wydarzyło. worthwhile to consider that if the number of job openings is trending down, Jeżeli te oferty pracy spadają niżej, then eventually it'll be reflected in the unemployment rate będzie to odzwierciedlało się na tym wykresie, gdzie bezrobocie będzie wzrastało. trending up. And while the unemployment rate trends up, Jeżeli to się dzieje, we'll get back into a recession, wtedy wejdziemy w tą książkową recesję, tak to nazwijmy. a real recession as deemed by the unemployment rate. And it is there, historically, I wtedy to historycznie where the stock market bottoms. mówi nam o tym, kiedy tak naprawdę S&P 500, ogólnie giełdy, będą miały swój dołek.
Doesn't usually happen before. Nie zazwyczaj to się dzieje przed Doesn't usually happen after. i również po. The only time it happened after Jedyny czas, kiedy to się wydarzyło, to był 2000. was in the 2000 to Kiedy to się nie wydarzyło. 2002 bear market, and if you think back to what was going on around that time, I mean, Jeżeli byśmy wiedzieli, co się działo w tamtym czasie, arguably this would have been the bottom. to tutaj, gdzie pokazuje, byłby ten dołek, Back then, with the things that were going back on, if you think back to 20 years ago, what was actually occurring. ale wtedy wiadomo, że to było 20 lat temu, troszeczkę, to była tylko bańka dotcomów. And I think that can help explain it. So you could argue that black swan events could easily change Także Black Swan, jeżeli miałby się wydarzyć, może to zmienić oczywiście. this. But again, out of all the recessions that you see on here, Ale ze wszystkich tych punktów zbiorczych, danych, tylko jedna się nie zgadzała. if you just sort of take a quick snapshot with your, I mean, look, stock market bottomed in the recession, right? Stock market bottomed. Także dopiero w tej prawdziwej recesji mieliśmy ten najniższy punkt giełdy. Bottom. These all happen once the unemployment rate really starts to go up. But you'll also notice that the bottom occurs before unemployment peaks. Ale również widzimy, że te najniższe rejony S&P 500, giełd ogólnie tych spadków są zanim mamy największe bezrobocie. Zanim to największe bezrobocie tutaj wchodzi. Zobaczcie, tak jak tutaj podał. Niżej największe bezrobocie jeszcze jest przez parę dobrych miesięcy, tygodni, ale to nam przekazuje również. But unemployment isn't going to peak until the Fed finally starts to loosen monetary policy. Ale też wiemy, że ten szczyt, czy ta duża ilość bezrobocia nie pojawi się dopiero kiedy Fed zacznie luzować to wszystko. They're still in the process of tightening it, right? A w tym momencie jesteśmy nadal, chyba że będziemy wiedzieć coś innego, w tym, że będą po prostu dalej dodawać te stopy procentowe. Now, okay, so is the stock market doing relatively well this week? So Czy stock market dobrze działał w tym tygodniu? far? Yeah, it's Oczywiście, tak. doing pretty well. To jest ta teoria tych mediów, które chcą podpompować ten market. Fed nie powiedział ani tak, ani nie. Także mają czyste papcie zrobić cokolwiek za chwilę. A to będzie na pewno dobra poduszka, taka, wiecie, wzrostów parudniowych, zanim, jeżeli te wiadomości miały być naprawdę negatywne i tego pivot by nie było, tego odwrócenia trendu Fedu, no to tutaj będziemy myśleć o kolejnych spadkach. Doesn't necessarily mean that it's going to recover in a sustained way right now, as long as the Fed continues along the path that they're currently on. You could also go look at job openings in the manufacturing sectors. Też można sprawdzić inne statystyki również i porównać to do różnych sektorów rynku pracy. Także przynajmniej znacie wydźwięk tego wideo, tak? Nie wiemy tak naprawdę, co zrobi Fed, ale jeżeli spojrzeć tutaj na rynek pracy, który teraz dopiero zaczyna nam doskwierać, to pytanie, czy jeszcze niżej nie spadniemy. I tutaj sobie porównajmy jeszcze do tego drugiego filmu od właśnie Benji Cohen. Zapraszam, dodam linki do tych dwóch filmów, możecie go śledzić. To mi się podoba, że jest dużo statystyk, także możemy sobie porównać. I tutaj 2000 rok nam wystarczy i ten 1900, zaraz sprawdzimy, który dokładnie, na sam koniec. If we compare the current bear market to the dot-com bubble, Jeżeli porównamy tą besę, w której jesteśmy, do dot-com bubble, it looks something like this. wygląda tak. Now, this was a very difficult bear market. The Wiemy, że wtedy mieliśmy bardzo ciężką besę, recesję, cokolwiek, one we experienced back in 2000 to czyli bańkę dotcomową, tak? 2002. Not just because the price Na niebiesko mamy oczywiście tutaj S&P 500, na zielono jak długo trwał wtedy, w 2000 roku. Tutaj mamy na zielono tamten dołek. depreciation, because actually the price depreciation between the dot-com bubble and the financial crisis wasn't all that. Tutaj podaję jeszcze do finansowego kryzysu w 2008, także był dużo krótszy niż ten. Mówiliśmy ostatnio, Mark Cuban mówił, że jesteśmy porównywani w rynku krypto do internetu, tylko zapomniał dodać, co było wypadkową tego, że internet szedł na dobre tory po bańce dotcomów, tak? Tu widzimy czarno na białym długości tych rynków, Different. I mean, they were relatively similar, but a bardziej spadków. the dot-com bubble, once it burst, it lasted a lot longer. Także dotcom bubble w momencie, kiedy się wydarzył, czyli krach dotcom,
bardzo długi okres miał dalej spadków. Okay, I mean, again, you can see the one from the financial crisis. W 2007-2008 roku mieliśmy dużo mniejszy czas. From the financial crisis lasted just over 500 days, but from the 500 dni około. dot-com bubble it lasted over 900 days. A tutaj mieliśmy 900 dni, praktycznie 3 lata, no niecałe. So you're talking, basically another full year after the financial crisis ended, we were still in a Także jeszcze dodatkowy rok po 2008 roku mieliśmy ten kryzys w 2000. bear market during after the dot-com bubble crash. So these are, I mean, obviously these are not great bear markets to compare to. I te nie są za ciekawe, żeby je porównywać do tego, gdzie się teraz znajdujemy. Miejmy nadzieję, że takie nie będą. Just because of what it would mean if we continue to Bo co to miało oznaczać, jeżeli mielibyśmy kontynuować tym torem? go down. But again, it's important to remain objective, okay? And I'm not trying to push a specific Także tutaj jeszcze byśmy musieli dodać 2-3 lata, zanim byśmy wyszli z tego. Tu może dodatkowy 500 dni. Tutaj mamy ile dokładnie teraz? Niecałe 300. Także jeszcze do połowy przyszłego roku, jeżeli chodzi o 2008, tutaj jeszcze 3 lata tego wydźwięku. Także to byłby chyba naprawdę czarny łabędź. 1929 do 32. bear market, and I've heard a lot of stories about this one. I słyszałem bardzo dużo opowiadań na ten temat. About how a lot of investors who Jak bardzo dużo inwestorów w tamtym okresie put their money back into the stock market back then wtedy wrzucali pieniądze z powrotem na giełdę. during this time period W essentially tym okresie. did not want to touch stocks I od tego czasu już w ogóle nie dotykają giełdy for the rest of their lives. do końca swojego życia. And honestly, who could Albo nie dotknęli. blame them? Także kto może ich winić za to? If you look at this chart Jeżeli sprawdzimy ten wykres, and you think about all the negative emotions that you jeżeli widzimy te negatywne emocje, które wtedy się działy, maybe you've experienced this year in the current bear market for the S&P 500, imagine how these people felt back zobaczmy jak wtedy ci ludzie się tak naprawdę czuli. then, because I mean, it was only just getting started and they didn't Tu, gdzie jesteśmy teraz, jeżeli mielibyśmy porównać to do tamtego okresu, to dopiero zaczynamy te schody. know that, right? They simply did not know that this was just getting started. And if we were to follow something like this, which Jeżeli byśmy podążali za tym, I certainly do not think is the most likely scenario, ale wydaje mi się, że to nie jest ten scenariusz, za którym podążamy, but if we were to follow it, ale jeżeli by tak się wydarzyło, I mean, it would just mean, getting another lower low, and then a new high, and then another low, and a new high, and then a new low, and a new high. wtedy byśmy mieli coraz to niższe dołki oczywiście, ale też okresy wzrostu. A new low, a new high, a new low, a new high, and then a new low. I mean, this would absolutely be so draining to any investor. I wtedy to by było naprawdę bardzo wyczerpujące dla każdego inwestora. I think even the most of the people who are bearish, I nawet ludzi, którzy są bardzo negatywnie nastawieni, I feel somewhat confident that most of them would turn bullish well before something like this would happen. i wiele z nich, nawet jeżeli byłoby w tamtym okresie tymi niedźwiedziami, tak, dużo wcześniej chcieliby już tutaj przestawić się na byki, mimo tego, że ten wykres dalej spadał. So you have to imagine just how bad it got back then, I wtedy widzicie, jak to naprawdę ciężkie było, that the stock market just kept going lower gdzie ten stock market szedł coraz niżej. year after year after year. And it really does make you just reconsider your risk at any time. I mean, Dlatego musimy porównywać to do różnego ryzyka, które się dzieje. Zapraszam na te 2 audycje od niego oczywiście. Musicie sami tutaj dojść do swoich przemyśleń. No i sprawdzimy tak naprawdę. Tutaj zaczyna się to bezrobocie powiększać. Co zrobi Fed? Pytanie za 100 punktów. Dajcie znać w komentarzach, czy wy myślicie, albo wiecie już, co zrobi Fed, a dzięki temu dowiemy się, co zrobi Bitcoin i krypto. Życzę wam wspaniałego dnia. No i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.